kanale Zrobione Ręcznie URM. Z Wami Elena i Tereska. byliśmy już któregoś razu tutaj u Teresy. Mieszka w pięknym miejscu, w lesie. Wykorzystuje wszystko, co jest pod ręką, tak samo jak ja. Tyle, że jest fachowcem i mistrzem w robieniu różnych dekoracji. Ale nie tylko. Robi też na szydełko, robi torby w różnych technikach. I jest naprawdę czego od niej się nauczyć. Dzisiaj Teresa przygotowała wspaniałą rzecz, której jestem zaskoczona, bo ja takie rzeczy na pewno bym nie zrobiła, bo to tak pracochłonne i zabiera tyle czasu, że Teresa lepiej o tym opowie, bo naprawdę praca jest niesamowita. Powiem Wam tak, będąc kiedyś w miejscu, gdzie dzieci rozwożą reklamy i tych reklam przychodziło do domu w sensie papierowych bardzo dużo i zainspirowało mnie to, bo kubeł raz na 2 tygodnie to pół kuba dosłownie gazet reklamowych i wykorzystując te gazety reklamowe wyszła taka torba. Teresa, jestem pod wrażeniem. To jest kolejny sposób recyklingu, gdzie Teresa daje życie zwykłym reklamom, gazetom, drugie życie, ale zobaczcie, jaka cudowna rzecz z tego wyszła. Słuchajcie, ta torba, Nie do wiary. tak, jest dla mnie osobiście skórzana torba jest mniej trwała jak ta. Powiecie, no papier. Ale papier, żeby wyszedł, żeby zrobić taką torbę, no wykonuje się to, musi przejść pewną drogę. No ale zaraz nam pokażę Tak. za chwilę Za chociażby chwilę te wam podstawy. pokażę, Ja nie? tylko jak pozwolisz, Tak. pokażę tą torebkę z bliska, dziewczyny. Ale to jest twoje, czy też ty sprzedajesz tą torebkę? Ja był okres, że robiłam i sprzedawałam, mam gdzieś tam stronę swoją z tymi torebkami, ale na dzień dzisiejszy nie, bo są zbyt pracochłonne i Tak, no moje to paluszki widzę, tak. już nie. Mogę tylko, że może ktoś ma ochotę zrobić sobie sam, nie? No ale faktycznie, tak widzę, że to nawet dziewczyny nie widać, że to, chociaż na pewno gdzieś to, o, napisy pokażę Wam zupełnie z bliska. Napisy gdzieś o tych reklam tutaj wyskakują, takie w różnym, w prawo, w lewo i różnie do góry nogami i w tym jest cały Zaraz urok będzie tej widać torebki. z tego, Zaraz nam Teresa pokaże, zrobi taki warsztacik malutki, ale ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem, bo mało to, że nie każdy mistrz robi takie rzeczy, bo co innego ze szmaty uszyć, co robi zresztą, bo to jest łatwe, ale nie jestem fachowcem, o tym zawsze Wam powtarzam, ale jest tak pracochłonna ta rzecz, jeszcze wiedza porządne, tutaj zrobione przyciski, zaciaski, do tego jakoś sznurek, no po prostu czad. I wierzę Teresie, że jeżeli mówi, że żywotność takiej torby jest większa jak skórzana, no bo ja mam skórzane ja torby. patrzę po tym czasie jak ta jest, dlatego że... Ile lat już masz tą torebkę? Wiesz co, z 8. Ludzie, 8 lat torebka, ona jest jak nowa, a w środku też. No nie, no po Ona ma prostu. 8 lat. Ta torba, Nie bo to była jedna do z wiary. pierwszych, którą zrobiłam. I po prostu 8, dokładnie 8. No, zatrzymaj, ja teraz postawię może kamerę w inny sposób, żeby pokazać, bo Ci na stole wygodniej to pokazywać, no, tak? pokażę na stole, nie? No i tutaj, widzicie, tutaj warsztat nam się zrobił. Teresa przyszykowuje wszystko, zaraz Wam pokażę krok po kroku, jak można właśnie z tych kawałków, z tych reklam, które już ma nacięte z tego co widzę, zaraz pokażę jak ona to robi. Więc dziewczyny, jak ktoś ma ochotę i czas, to możecie to robić, bo się Można opłaca. się pobawić. Tak, można się pobawić, a ja też dosłownie. lubię różne rzeczy robić, więc dlaczego nie? No i słuchamy. Tak jak Wam wspomniałam, zauroczyły mnie reklamy. Zobaczcie, tutaj mam pocięte prostokąty, wycięte z reklam i
każdy z tych, muszę to odłożyć, każdy z tych prostokątów, jeśli chcę, żeby torebka była kolorowa, to wykorzystuję tylko i wyłącznie prostokąt i bez różnicy, czy tam będą napisy, czy będzie nadruk, czy jakiś kolor, ale obowiązkowo każdy prostokąt musi być po środku przyklejona taśma klejąca. Przyklejona taśma klejąca. Pokażę Wam na tym kawałku. Oj. No już trudno. Czyli Tak. cały z tych kawałków, co napięta tu od groma, to widzicie, to Każdy samo cięcie pasek- czasu trzeba okleić taśmą. Każda musi być oklejona taśma, dlatego że ta taśma daje to, że nasza torebka jest wodoodporna. Naprawdę jest wodoodporna. I teraz tak oklejoną taśmą kartkę składamy do środka. Każdy. A może byś powiedziała, jaki rozmiar właśnie tych kawałków, które nacinasz, to wszystkie przyznam równe się muszą szczerze, być, tak? że Czy nie ma reguły? rozmiar nie ma reguły. Co ja bym musiała wziąć? No ale mniej więcej powiedz mi, E. czyli zasada dziewczyny muszą być wszystkie równe, jeżeli robimy jedną torbę, jest na wierzchu centymetr. o, Bo ja nie podaję. pamiętam dokładnie rozmiaru. Tak myślałam, tu jest 7,5 na 16. Więc jaki Nie, rozmiar, 15. jaki Teresa rozmiar polecasz właśnie do zrobienia? Ja wykorzystuję prostokąty 7,5 cm szerokie na 15 cm. I tak jest zrobiona właśnie ta torba z tych prostokątów. I teraz co pokażę? Składamy ten prostokąt, brzegi do środka i razem. A, dobrze pokazuję. I teraz tak. Wiesz, jedną tutaj sobie. Tak, jedziemy. I teraz składamy na pół. Z tym, że ja wykorzystuję zawsze coś, co mi pozwoli. To może być szydełko, mogą być małe nożyczki. Coś, co mi tu da, żeby był kant. No to jest tu, żeby wyszedł kancik. I teraz, mając na pół złożone, składamy do środka kolejne. O. I drugi do środka. I razem. I wychodzi nam tak złożony prostokącik. I teraz tak, mając takie dwa prostokąciki, z jednej strony wychodzi nam gładki brzeg i jak jest ten gładki brzeg, to bierzemy drugi prostokąt, taki sam i wkładamy jedno w drugie. No i póki tutaj Teresa składa, dziewczyny, to nie jest takie proste, bo spróbowałam jedną nakleić, to mi takie zmarszczki tutaj wyszły, że hej, Powiem tak, więc bez wprawy to nie tak łatwo zrobić. I Teresa, to ja teraz patrząc na w ogóle ogrom pracy, którą włożyłaś w tą torebkę, to ja nie wiem nawet, pomijając koszty, bo wiadomo, reklamę za darmo, ale robocizna to ja nawet za 1000 zł bym nie chciała ją składać. Naprawdę wolałabym kupić gotową, bo to dziewczyny po prostu makabra. U mnie nie wyszło. Ja to złożę oczywiście podwójnie, tak jak tutaj mnie koleżanka pokazuje, ale no jest to i teraz wyzwanie. Tak, jest wyzwanie. Powiem Wam szczerze, taśma musi być sztywna. Musi być sztywna, dlatego że ja wykorzystywałam do tego
przy stole kant, że tu sobie przyklejam taśmę, żeby ona mi stawiała opór, bo nakładając na papier, żeby pęcherze nie wychodziły, nie? Także słuchajcie, jak No. zaczniecie robić, to I musicie teraz- najpierw tak. spróbować. No trzeba po prostu swoją taką technikę wyrobić, Tak nie? jest. No To u mnie trzeba krzywo wszystko samemu, wyszło. nie? No i teraz tu pokazując dalej, jadąc w tym temacie dalej, pokazuję, że musimy złożyć takie pasy, o, w ten sposób, takie pasy. Aha, poczekaj, ja I gonię cię, ale kiepsko mi idzie i w ogóle. Tak, no, już tak, też tak, dawno tego zaraz. nie robiłam, ale no spokojnie. Pomału, zaraz zrobimy. Oczywiście, że trzeba później te paski zrobić, tak? Takich pasków na szerokość torby. Tak, ja zrobię teraz... Jeden. y, Ha! Ja A, to ci well dziękuję. done, mam jedno. Dobra, wykorzystamy go już tutaj. Tak, wepnę, Tylko pokaż teraz dokładnie, gdzie wstawiasz to. no tu między, Aha. tak, tu między musimy wkładać, o, i tu wychodzi, nie? No to jest bardzo trudne, czy trudne, no to wszystko jest Wymaga czasu. wymaga czasu, to wszystko idzie bardzo na styk. Jak już nie mogę, to wtedy podpieram się właśnie i sobie troszeczkę naciągam. I o, następny. I to musi być. Ja Czyli tego ten palce rozmiar bardzo tak jest bolą. wyliczony już Tak. dokładnie, że to wszystko na styk Mhm, wchodzi. tak. Dziewczyny, jeden kawałek taki, który robimy, później składamy w takie taśmy szerokie, które potrzebujemy, Tak. tego rozmiaru. I później to jeszcze szyjesz Tak, z już tego, co właśnie wiem. chcę Zaraz zrobić jeszcze parę i tutaj nam pokażę Teresa wam. pokazuje. Jeszcze zrobię jeden tych pasów idzie tyle, ile jest dookoła torby. To wychodzi około 100 takich pojedynczych papierków, żeby zrobić jeden sznur dookoła, jak chodziło o tą torbę. Boże, Tak. ludzie, Tak. to jest praca i praca i Przelicz, ile praca. tych tu jest, jak ci Zaraz powiem. przeliczę. A ja zrobię szybciutko tu kolejny mały i pokażę, jak się zszywa. Ale nie mam zrobionego. A ja chyba... 26 sztuk naliczyłam To tych jest czubków. 52 52, bo to, Czyli- to, że tu jeden wychodzi, To ten ale... łączy jak gdyby, Tak, ale tu są 52 prostokąty. Aha, dziewczyny, czyli w jednym łańcuszku, który tworzy nam jeden rząd tej torebki, wychodzi 52 sztuki. A ja jeszcze tutaj gdzieś była miarka, to wymierzę tą z ciekawości tą torebkę, Tak. bo chcę wiedzieć jaki rozmiar tej torebki. No to jest tak, 37-38 cm szeroka i wysoka. Teresa, tu do połowy trzeba mierzyć, tak? Dotąd, tak A jak dotąd, widać. okej, nie? to Chociaż- 24. No to taki rozmiar tej torby, nie licząc tego dna, który też w Mhm. całości jest zrobiony, Tak. widzę. Mhm. Kwestia łączenia później tych pasów. Słuchajcie, ja zrobiłam tylko jeden ten kwadracik, przykleiłam na niego taśmę, ułożyła, a Teresa już zrobiła 4 w tym czasie. No to wiadomo, że ty jesteś faktycznie już mistrzem, ale spróbuję jeszcze jeden, jak pozwolisz. Zrobię. Chyba, że zepsuję taśmę, no to sorki. Tu nie ma co zepsuć, bo to jest i no, tak ale tylko postaram się, reklama. postaram się teraz, żeby... Dokładnie. Tu jest tylko reklama, z której zawsze można, wiesz, wziąć kawałek Ale następny. powiedz mi, czy to lepiej z tej strony, czy odwrotnie lepiej przyklejać? Jak doradź A mi. to, wiesz co, no musiałabyś właśnie O tak? to sobie Aha. i w ten sposób, nie? I Aha, teraz i jedź teraz- po kolei, tak, o. Ciach. Tak. I idzie. O, już drugi mi lepiej. Widzisz? Co misz, to misz. Podpowiedziała mi, jak to ładnie Ja z przykleić. kolei, wiesz, jeszcze pokażę inną technikę, jak można wykorzystać, bo my pojedyncze kleimy, pojedyncze robimy, prostokąty oklejamy, ale jak można właśnie sobie ułatwić, żeby obkleić ich większą ilość, to ja Chyba brałam... taśmą, nie? Już Od razu. moment, ja pokażę, tylko wiesz, a jest tutaj. Taśmę układałam sobie w ten sposób, że
taśmę rozciągałam na stole, piep, Tak. puść Jelenka, pod kolano, taśmę tu, A to tym kryjącym do góry, tak? klejącym do góry i do tego przyklejałam w ten sposób. No zrób kilka, masz. Tak, tylko że ja... Podam ci. O, tu. Widzisz? I teraz tak. Raz, I, o, tak. faktycznie, I tak. w tej chwili, tak. I teraz I następny. następną. Czekaj, to widać, że to recykling. To Aha, jest... no tak, jednak jakieś tam Mhm. kawałki. O, Więc dajemy życie tak. starym reklamom. Nie wyrzucamy, dziewczyny się A wiecie, jak okazuje. wychodzi ładnie torebka, która jest z samych gazet zrobiona z nadrukiem czarno-białym. Jeszcze tak wykorzystać, żeby nie było kolorowych zdjęć. Przepiękne te torebki były. No ja robiłam takie. A już wystarczy. No ale można też i z innych, na przykład wiem, że robiłaś srebrne, złote. Ale to właśnie już chcę powiedzieć teraz, jak można, pokażę Wam na prostokącie, jak można zrobić, żeby na przykład była cała czarna albo cała srebrna. Zwróćcie uwagę, jest nakrojony mały prostokącik. I ten prostokącik, jak jest zrobiony tu, to wychodzi po złożeniu. A nie, tu mam tu robiłam z firmą SAP, specjalnie to jest logo firmy. Robiłam taką torebeczkę firmową i te prostokąciki później wychodziły typowo tutaj w każdym prostokąciku. No ale to te roboty nazwy. jeszcze razy dwa, Tak, bo to trzeba jest jedną, razy dwa, tak, jedną tak. dostosować Ale każdą. na przykład robiłam nuty muzyczne. A no też fajny pomysł. Przepiękne wychodziły z dodatkiem, ale to nie całą torebkę, tylko pasy były z nutami, a torebka była czarna. Taka muzyczna torebka. Wyszła Muzycy, przepiękna. artyści, słyszycie I- pomysł dla tak. siebie? Tak. Przepiękna torebka wychodziła. No, No tak, można na przykład stare książki też Tak. muzyczne, które już i nie nadają zawsze się. ten, tak. Ja tu może, gdzie mam te swoje O tu jeszcze jedną prostokąciki? zrobiłam Ci, już to lepsze, Dzięki. zobacz. Tak, to. Robię już. A gdzie mi poleciała ta jedna, co ja już tam gdzieś... Co Dobrze, szukasz? ja wykorzystam tą muzyczną i pokażę, bo ja miałam złożony już gdzieś drugi kawałek pasa, ale to nic, jedziemy z trzecim. Zwróćcie uwagę, że muzyczna była tak, tu biała, a muzyka wychodzi tu, nuty. I teraz, jak ja kolejny pas wezmę, tu jest. Jeżeli ja wezmę kolejny prostokącik, który złożę tu, to ta muzyczna będzie już na wierzchu. Nuty będą na wierzchu i taki wygląd będzie miała torebka. I teraz pokażę, jak się zszywa. No bo zszywanie to też jest troszeczkę większa filozofia. Czyli dzisiaj nam Teresa pokazuje nie tylko techniczny sposób, a jeszcze już od razu Wam podpowiedzi daje. To już twórczość. I co Wy sobie myślicie, to jest Wasza sprawa. Możecie zrobić torebkę, nie wiem, złotą, srebrną, muzyczną, nie wiem, z logiem firmy, jaką chcecie. Teraz patrzcie się, uczcie, bo ja też się uczę pierwszy raz, dziewczyny, jak to się robi. Jak zrobić właśnie te paski. Z pasków już później tworzymy torbę. Ja Ci tutaj dokładam jeszcze parę zaraz. No faktycznie, roboty jest bardzo dużo, jest pracochłonne, no ale efekt, który zobaczyłam właśnie, No to efekt jest piękny. tak, Miałam. tak, niesamowity po prostu. Tu jeszcze jeden Ci daję. Dobrze. Ale żeby nie zszywać, to Ty potrzebujesz jakieś specyficzne Tak, nicie, takie jakieś... Stomatolodzy nas by ścigali, dlatego że do zszycia wykorzystuje nici dentystycznych. A, czyli mało to, Tak. że ona jest bardzo mocna i droga, bo No. nić dentystyczna też jest dosyć droga, z tego Ale co wiem. chodzi o to, że dentystyczna nić jest po prostu
nie przecina tak szybko papieru, nie? Aha, rozumiem. Bo to chodzi- też o to chodzi, że zwykła nitka raz, że się po prostu przecina nam, a my potrzebujemy, żeby niestety była dość mocna, bo to trzeba dosyć ściągać, żeby nie było przerw między tym. Czekaj, czy No ja dobra, to pomyliłam? teraz masz tam kilka właśnie tych już zrobionych, to pokaż jak to zszywasz. Tak, już ostatniego tylko tego tu Ja też przyłożę mogę i zrobić. już szywamy. Tak. Dzisiaj całej torebki nie zrobimy, dziewczyny, nie, to nie jest Nie, możliwe. dzisiaj tylko Ale, paski wam ale pokażemy. powiedz mi, czy na przykład te papiery, które z reklamy nacinasz, to tak siedzisz sama wieczorem i nożycami tniesz? Nie. A jak to robisz? Tak, nożyczkami, ale przyznam się szczerze, bez bicia, że wykorzystałam znajomość po jakimś tam dopiero czasie kolegi, który drukarnię prowadził, A, no tak, i oni wzięłam giliotyny cały mają. plik gazet, które poprosiłam, żeby mi na gilotynie ściął, i dlatego później, no nie każdy prostokąt jest do wykorzystania, ale No, ale rozumiem. już mi było łatwiej. No, oczywiście. I, tak. Miałam Jakbym to miała tysiące takie kartek naciąć, to była cięłam. 5 No. cm na 6,5, Tak, bo to I teraz, mając już te sznury długie, zwróćcie uwagę, jeden do drugiego pasuje. I teraz musimy zacząć zszywanie. Mamy nitkę dentystyczną i nakładamy igłę. Ty tłumacz, a ja tu składam dalej, co może jeszcze jedną ze dwie zrobię. Tak. Tak, no każdy, jeden na ryby chodzi, drugi, nie wiem, po lesie grzyby, ale chodzisz też, bo Tak. dostałam od Ciebie ostatnio te grzybki, za co dziękuję zresztą, bo miałam piękne na święto, Lubię. wykorzystałam. Dziękuję Ci serdecznie, Teresa, za to. No ale do czego nawiązuję, że każdy ma swoje pasje, ale dziewczyny, które lubią coś robić ręcznie, no to świetna okazja, bo tylko ręką siedzimy, tniemy, składamy, przyklejamy, szyjemy. Cała robota jest zrobiona ręcznie. I nie tak na przykład jak ja szyję sukienki ręcznie, czasami maszynę wykorzystuję, kiedy jestem w domu. Tutaj nie ma takiej możliwości, więc całą torebkę musicie zrobić rączką swoją przyszyć, nie? Wszystko swoją rączką. Można wykorzystać też maszynę, jeśli ktoś chce kieszonki do torby zrobić. A, do no to na środka. potrzebce masz na myśli. Tak. Robiłam też tak, że wszywałam. Później pokażę, jak się zamek wszywa. No jest tego, tylko przyznam się szczerze, że supę, żeby zrobić na nici dentystycznej, to jest tak troszeczkę kłopot, bo ona się A ty śliska. okularów nie masz? Mam, ale w torbie. Korzystasz. No i teraz tak, moi drodzy, wkładamy igłę. W igle obowiązkowo musimy, niżej tak, musimy ściąć czubek, żeby nas nie kuło i nie robiło nam dziurek. Ja akurat takiej igły w tym momencie nie mam, ale wkładamy między, zwróćcie uwagę, igłę, nie? Tu wkładamy i szyjemy torbę dwukrotnie. Teraz tu i wkładamy kolejny. Coś ja tutaj nie wiem, Teresa, gdzie to, powiedz mi, gdzie to ja mam kolejną włożyć, bo wzięłam właśnie te dwa kawałeczki Tu, i nie wiem, z od dołu, której strony tu. włożyć. Z tej strony. Aha, czyli tutaj, która Tak. jest włożona, Tak. z tego Tu. aha. Mhm. No nie jest to łatwe, powiem Wam. Nie, Próbuję nie. dziewczyny włożyć, ale naprawdę nie jest to łatwe, no ale spróbuję jeszcze raz. Faktycznie. Zawsze musimy starać się tak, żeby te kanty, które tu wychodzą,
były w tym drugim pasie też do góry, dlatego że one są bazą do zaczepienia nam nici. Zwróćcie uwagę. I teraz tu wkładam drugie. Myślę, że to widać będzie. Dobrze. I teraz tak naciągamy nitkę. O, tu. I teraz wychodzimy tu. Odwracam na drugą stronę i drugą stroną jedziemy z powrotem. To samo. Wpierw zaczynamy szycie od lewej strony, kończymy na prawej. Jest szyte. Dziewczyny, ja naprawdę jestem zuch, bo włożyłam pierwszą tutaj Już kostkę. jest zaczątek. Są dwa pasy, są dwa pasy zszyte. I tak zszywamy jedno za drugim wychodzi nam cała torba. No jest to dosyć mocne, po prostu pracochłonne, to wymaga No ale torba nie techniki. do zdarcia, Nie, Teresa. torba Nie jest do zdarcia. Włożyłam, Torba. sprawdź, czy to właściwie Bardzo jest dobrze, włożone. tak. No. No, możemy kolejny pasek wszyć. No to teraz Czyli ty szyjemy. teraz składasz po tak. kilka, zszywasz to razem. w tej chwili jeden pas, drugi pas, trzeci pas i teraz kolejny. Pokazuj. Pokazuję, tak. Kolejny pas zszywamy. No zszyć tutaj już łatwiej, bo przynajmniej nie musisz kuć tych papierów, tak? Tylko, że musisz Nie, ściągnąć. zszycie jest łatwiejsze, tylko trzeba za każdym razem delikatnie przyciągać, żeby nie starać się nie przeciąć Papieru tego. papieru. Mhm. Mi się Oczywiście. zdarzyło czasami to zrobić. No No, rozumiem. i tu kolejny pas, kolejny i wychodzi w ten sposób torebeczka. No zobaczę z bliska. Zobaczcie dziewczyny, jaki fragmencik my taki 5×10 zrobiliśmy w dwójkę. No z pół godziny nam zeszło, nie? Ale że Teresa miała już nacięte te kawałki gotowe, taśmy miała wszystko pod ręką, no to największa pracochłonna praca to jest właśnie złożenie tych właśnie kostek, bo ja na włożenie jednej kostki to chyba z 5 minut poświęciła. Teresa tu uszyła kilka razy, a ja tylko jedną włożyłam, więc no nie jest to łatwe, nie. Ale efekt jeszcze raz, może torebkę teraz pokażemy. Jeżeli ktoś się zainteresuje, będzie robić, pisać, pytać, będziemy podpowiadać w razie czego. Dokładnie I jeszcze torebkę tak. jeszcze raz. Jeszcze raz torebka, no bo ona jest też wykończona zamkiem. I ktoś powie, jak do tych prostokątów, do kwadratów można wszyć zamek. Można. Bierzemy, przykładamy zamek i teraz tak, igłą wkładamy, zszywając torebkę, musimy wkładamy igłę, przekładamy nitkę, łapiemy tu, szczypiemy dosłownie tak kawałeczek, szczypiemy zamek i przeciągamy i wracamy z powrotem tu. I tu znowu, w ten sposób, to jest taka fastryga, którą szczypiąc tu, tak jakbyśmy zszywały torebkę, ale za każdym razem tu w narożniku łapiemy zamek, nie? Czyli rozumiem, że ty później tylko przykuwasz zamek, a tutaj dziewczyny między tymi kostkami, które już złożone w pasie, stawia igłą dużą i przyciąga i wtedy zamek jest wszyty. Tak. No rozumiem, bo nie byłbyś w stanie nawet przekuć to, bo to jest mocne, nie można grube, tego, nie do zdarcia, jest piękna, śliczna torba. No i paski czy okucia robimy wedle własnego uznania. No i co? Jak wam taka torebka?
Roboty oczywiście jest dużo, Teresa. Bardzo Dziękujemy Ci dużo. serdecznie, że podzieliła się swoim sekretem, bo wiadomo, każdy mistrz, każdy fachowiec to swoje jakieś tam w zanadrzu ma sekreciki, ale Ty dzisiaj nam wszystko tu rozłożyłaś, pokazałaś, byłaś przygotowana na zrobienie. Tu proszę, całe pudło, różne właśnie kwadraciki nacięte do kolejnych torebek, do następnych projektów. Na przykład w jednym kolorze, nie? No, czyli też możliwości bezgraniczne. Wszystko zależy, co chcecie zrobić, pod jakąś kreację być może można robić. Więc dla nadzwyczajnie cierpliwych dziewcząt i które naprawdę lubią nowe wyzwanie, bo dla mnie to jest na pewno nowe wyzwanie, pracochłonne, ale ciekawe. Ja na przykład lubię rzeczy niepowtarzalne. A tu na pewno torba nie jest Każda jest powtarzalna, inna, jest bo inna. Nie I ma, technika nie ma. niesamowita. I cóż, dziękujemy Wam za uwagę, za to, że Dziękujemy. jesteście z nami i życzymy Wam dużo szczęścia, kreatywnych pomysłów, realizacji wszystkich swoich postanowień. Do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa. Wszystkiego dobrego. Pa. Pa.